Siema, z tej strony Spox 2. Dzisiaj poniedziałek, więc przy poniedziałku zróbmy laptopa marki Acer, Jadę, Acer. Lubię te laptopy. Powiem wam tak, gdyby nie Acery, to chyba takie serwisy jak mój już dawno by padły. Tak mi się wydaje. O co chodzi z tym laptopem? Całkiem mocna jednostka, jakby nie patrzeć. Procesor i7 9 generacji, czyli 9750H. Mocne. Grafika, może RTX 2060, tak strzelam. No i klient rozebrał sprzęt. No i co się mogło zadziać? No co? Wymienił wentylatory i po wymianie, w sumie teraz tak patrzę, wymienił jeden wentylator i po wymianie wentylatora laptop się już nie obudził. Niestety, na śmieciu podłączył płytę do prądu, odpalił termowizję i mówi mi dzisiaj: ty, tam się nagrzewa charger, a ja: co? Charger? Dziwne. Więc mamy tą płytę na blacie i sprawdzimy w ogóle, co w trawie piszczy. A w zasadzie to tak, pokażę wam generalnie, że się nagrzewa, że termowizja, te sprawy, więc przełączmy sobie ujęcie na podczerwień. Teraz szukajmy prądu. Czekajcie, bo nie jestem do końca przygotowany na to wszystko. Może takie ujęcie będzie lepsze. Ostrości poszukajmy. No i puszczamy prąd, tak? Tylko aplikacja Corada, zawsze ona mi gdzieś ginie wśród tych wszystkich aplikacji, pulpitów i całego tego wszędobylskiego syfu. Dobra, zasilanie 3, 2, 1, go. I co? A nie, nagrzewa się, dobra, bo zasłoniłem sobie aplikacją Corada. Widzicie to? Ała! Kurde! Dotknąłem go po omacku. Widzicie to? Jest mój paluch, a obok palucha jest widoczny charger. O, w tym miejscu. I charger się nagrzewa, ma 63 stopnie. Powiem wam, że taka sytuacja, gdzie sam siebie charger się nagrzewa, rzadko się zdarza. Nawet jak jest... O! Odcięło płytę, a prąd jaki pobiera? Już nie pobiera. Nawet jak jest zwarcie w B+, to charger jest na tyle inteligentnym układem, że on mimo wszystko nie pompuje. Ta pompa nie zaczyna działać i nic się nie grzeje. A tutaj aż dziwne. Jeszcze raz zasilanie wyłączę, włączę. No i już... Ej. A, dobra. 160 mAh pobiera i znowu charger się grzeje. No dobra, skoro charger się grzeje, no to sprawdźmy jakieś rezystancje. Pomierzmy tą płytę. Zobaczymy, czy coś znajdziemy sensownego, czy jednak nie znajdziemy. Zasilanie sobie odłączymy. Pyk. No i ciekawe. Bo albo jest charger obciążony, albo spalony, uszkodzony, nie? Dobra. Wszystkie sobie cewki przepatrzmy. Tylko jeszcze miernik przydałoby się ustawić na ohmy, jakby nie patrzeć. Także patrzymy na ekran. 3,5 kΩ, rezystancja wysoka. Kolejna cewka. 3,8 kΩ, też wysoko. Terminal baterii 1,3 MΩ. Kolejna cewka. Chyba zasilanie mostu 27 ohmów. Jak na most myślę, że będzie spoko. Bo trzeba się zastanowić, co się zadziało. Czy klient, nie wiem, wymieniał wentylator bez odpięcia baterii głównej? Tego nie wiem. Nie rozmawiałem z nim na ten temat. Więc trochę poszukamy dzisiaj. Posprawdzamy sobie po kolei te wszystkie cewki. To jest zapewne przetwornica od RAM-u. 200 ohmów jest git. Jeszcze przydałaby nam się sekcja 3,5 V, ale bardzo możliwe, że 3,5 V jest w tym miejscu. Nie sprawdzałem tego na BoardView, ale tak z doświadczenia. Jeszcze od zasilania proca. 84 ohmy. Bardzo możliwe, że to jest System Agent, więc tu nie będzie problemu. No i jeszcze co najważniejszego. Słuchajcie, w Acerach jest tak często zrobione, że na brzegu płyty mamy sekcję B+. Mamy te kondensatory i lepiej na nich zmierzyć, jaka jest rezystancja względem masy. O, kurde. Czekajcie, aż wam pokażę. No i tak mówię. Widzicie to? 590 ohmów względem masy. To źle. Bo jeżeli by było teraz na B+ względem masy na przykład 1 ohm, to mamy albo zwarty jakiś kondensator z B+, to jest pierwszy wypadek. Druga opcja, przebity górny klucz i będzie całe to napięcie szło na procesor i robi się kuku. W takim wypadku, skoro charger się nagrzewa,
to co zrobimy? Zdejmiemy ten układ i zobaczymy, jaka jest rezystancja bez chargera. Także teraz dzisiaj postaram się mało przycinać materiał, bo chcieliście tego, bo interesuje Was to, ile to faktycznie trwa, więc no dobra, postaram się jakoś mało używać pauzy, więc no dobra, chcieliście tego, to dostaniecie. Ojeju, co tu taka ostrość, nie halo, chwila, bo tu w ogóle mam jakiś Meksyk. Dawaj, Spox, ostrość, dajcie ostrości. I tu siedzi charger Intersil model 88739A. Ja generalnie mam taki układ, więc przygotowałem sobie go wcześniej. Bo zakładam, że charger i tak jest walnięty. Skoro się nagrzewa, to logiczne, ale to wyjdzie w praniu. Ściągamy go. Odkładamy na bok w bezpieczne miejsce. I teraz, tak jak wcześniej mówiłem, zmierzmy sobie rezystancję bez chargera. I rezystancję sprawdzimy sobie na kondensatorach od B+. Ale mi brakuje tego, że nie ma miernika i podglądu z miernika na ekranie gdzieś tam w prawym górnym rogu. No kurde, jakie to jest denerwujące. Jaka jest rezystancja? I patrzcie, nie ma 500 ohmów, tylko jest 5 megaohmów, tak. Czyli rezystancja jest wysoka bez chargera. To bardzo dobry znak. Teraz trzeba ten charger ogarnąć. Czekajcie, bo gdzieś go tu miałem. Poszukam chwilę. Więc gdzieś tu leży odłożony. W międzyczasie idziemy na minionka. Minionek, chodź, prawdę pokażesz. A ja poszukam sobie chargera. O, jest. Dobra. To jest drugi układ. I pierwszy pin nas interesuje. W tym miejscu mamy pierwszy pin. I charger sobie, co zrobimy? Zmienimy. Grzejemy. Dawaj. Powoli nagrzewamy. Może być. Czy to wystarczy? Wiecie co? Można go jeszcze topnikiem oblać. Cyną zalutować dookoła. Nie zaszkodzi. A będziemy mieli tak naprawdę pewność, że jest to ok, nie? Więc trochę cyny nie zaszkodzi. Cyna to podstawa. Nawet krzywo mi się trochę wlutował, więc będzie można sobie jeszcze to dodatkowo dorównać. Tak. Dopiero teraz po tej cynie widzę, że układ nie siedzi idealnie równo. Jest cały przesunięty, tak. O, teraz na pinach dolnych jest tak najbardziej widoczne. Widzicie te piny? Uciekł mi trochę. Najlepsza metoda generalnie na lutowanie tych układów to jest taka, że on sam się powinien wypozycjonować. Jak mamy szczęście, jak mamy dużo topnika i szczęście, to układ sam wskoczy. Patrzymy. No i nasz układ nie wskakuje. Musiałem mu pomóc, ale to jest ten moment. Ale pięknie cynę widać. Ona jeszcze jest w fazie płynnej. Patrzcie, i dopiero zastyga. Dobra, gitara. Teraz co robimy? Myju, szuruburu, czyli szmatka. W tym tygodniu używam PCC 15, który ma swoje plusy i minusy. Tak właśnie widzę, że wcześniej jak używałem KT6, to PCC 15 lepiej zmywa topnik, lepiej go wymywa, lepiej reaguje z tym topnikiem, ale niestety PCC 15 zostawia mazy na płycie. Zrobić taką płytę idealnie lśniącą, ciężki temat. A używasz KT6, 2 razy machniesz szmatką, czy tam 3, od razu się robi lepiej. No, centralnie jest różnica. Charger zalutowany. Teraz zmierzmy sobie rezystancję względem masy, znowu na tych kondensatorach od B+. Tak naprawdę nieważne, czy mierzysz na B+, czy na cewce od B+, która jest gdzieś w tym miejscu, dajmy na to. Trzeba byłoby szukać na BoardView. BoardView i schemat mam przygotowany do tej płyty w razie czego. Więc no, to jest właśnie plus laptopów marki Acer. Kurde, są schematy, są BoardView. A do wielu laptopów Asusa i innych marek po prostu tych plików nie ma. A jak ich nie ma, to weź to naprawiaj.
nikt czarodziejem nie jest, nie? Chociaż czasami przydałoby się być. Jaka jest rezystancja z wlutowanym chargerem? Zobaczcie, jest 6 mega ohmów. No to jest gitara. No i zawsze jest szansa, że teraz po wymianie jednego chargera ruszy sprzęt, więc za chwilę możemy włożyć dysk testowy i sprawdzić, czy reszta gada. Więc co? Kabelek. Miało być bez przycinek. Czyli ujęcie na podczerwień. No jeszcze mamy ciepło, więc czekajcie, schłodzę to kompresorem, naszym powietrzem. Trochę pomogło. Może nie za wiele, ale coś tam jednak pomogło. Teraz szukamy ostrości. Niech będzie. Podpinamy zasilanie i puszczamy prąd. 3, 2, 1, go. Płyta pobiera 6 mA. Powiem Wam tak, bardzo dobry znak. Już bym powiedział, bardzo dobra robota, ale to jeszcze nie znaczy, że ruszy. Ale już jest bardzo, bardzo dobrze. I teraz co możemy sprawdzić? Czy w ogóle na B+, czyli na tych kondensatorach właśnie dużych, jest 20 V. Sprawdzimy, może tak, ustawię to. Pyk. I teraz sprawdzamy. I zobaczcie, mamy 20 V. Jest bardzo dobrze. 20 V jest. Jak już B+ wystartuje, to jest bardzo dobry znak. No to próbujemy to odpalić. Przy czym musimy wiedzieć, gdzie jest, słuchajcie, ten włącznik. Ej. Coś śmierdzi. Ty. Coś... Poczułem smród. Coś jest nie tak. Czajcie? W sumie wy tego nie czujecie. Nie czujecie, sorry. Poczułem smród. Nie wiem, czy coś się nagrzewało na termowizji. Ale... smród spalenizny. Kurde, ciekawe, czy się charger nie spalił. Ej, idziemy jeszcze raz na podczerwień, bo przegapiłem trochę to. Coś się nagrzewało, czy nie? O nie. Tutaj coś się grzeje. Ta dioda się grzeje. Prawdopodobnie. No co z 20 V? Ej. Nie rób mi tego. Ja tu 22 mA pobiera. Coś się spaliło. Kurde. No nic, sprawdźmy jeszcze raz B+. Jest B+? B+ jest, 20 V. To Franca. Czekajcie, zdejmujemy zasilanie. Jest źle. To jest pewne. Nagrzewa się coś obok KBC. No to w takim układzie tam dioda jest taka nieciekawa. W tym miejscu, ta dioda. DB2. Dobra, ja mam przygotowany board view i co? I schemat. Sprawdźmy, czy się uda w ogóle odnaleźć wszystko. Teraz tak, ta płyta KBC, jest dioda DB2, EC RMS Reset i SPOK35V. Wydaje mi się, że to ona się grzała, albo DB1. Zmierzmy sobie rezystancję na tych dwóch diodach. Przynajmniej na pipczaka. Kurde. Zaraz zobaczymy. No to trochę dziwne. Jeszcze zasilanie zabierzmy, żeby nie było. Więc patrzymy. Nie, tu jest gitara. Nie ma nic, nie pipczy miernik. Może sprawdźmy ogólnie, jaka jest rezystancja na KBC-u. 1 ohm. 7 ohmów. Jest 7 ohmów na KBC. O. KBC jest zjarane. No w sumie to nie jest głupie. Wiecie, o co chodzi.
jeżeli klient zrobił zwarcie wentylatorem, nie wiadomo czy... W sumie, dlaczego mógł się spalić laptop po wymianie wentylatora? KBC steruje PWM-em wentylatorów, więc jest spora szansa, że poszedł jakiś strzał na KBC. Przy okazji ubiło... Co ubiło? Chargera. Dobra, w takim układzie wylutujmy w tym momencie KBC. KBC, tutaj siedzi KBC NE9012QD, coś tam. To jest programowalny układ. Z tym może być problem trochę, żeby zaprogramować go, no ale sprawdzimy, wylutujemy go teraz. No i ciekawe jak będzie. Przecież, ej, tu jest ślad. No dobra. Być może tak, KBC wcześniej może był uszkodzony, może nie, ale zakładam, że był uszkodzony. I koniec końców na sprawnej przetwornicy, na sprawnym chargerze uszkodzony układ dostał zasilania i go jeszcze bardziej pociągnęło. Grzejemy KBC. Czekaj, podleję trochę topnikiem, może szybciej zejdzie. Wczoraj do nas, nie wczoraj, bo się z poniedziałek, w sobotę przyjechał klient z laptopem MSI. Ktoś robił KBC, pod KBC wyrwane z 6 padów lutowniczych. Więc słuchajcie, lepiej jest podlać KBC czym? Topnikiem i wtedy demontować dziada. O dobra, idzie. O. Chodź tutaj maleńki, chodź. Więc mówię, ten topnik lepiej mu dać, żeby nie było. A jeszcze można przybliżyć. Pady są spoko. Teraz bierzemy w rękę grot. Ocynujmy te pady. I przy pomocy plecionki zbierzemy sobie oczywiście cynę. Także lecimy z dwóch stron. Z dwóch, co ja mówię? Po kolei pach. Idzie. Druga strona. Mam nadzieję, że macie ostrość. Trzecia strona. Ogólnie sytuacje, w których KBC siądzie po wymianie wentylatora, to ja nie wiem, czy ja tak miałem 4 razy, odkąd prowadzę serwis. Mega rzadki przypadek, ale zawsze jest pytanie, czy klient to robił na wypiętej baterii, to raz, a dwa, może to był nawet laptop podłączony, kto wie. A tu już sobie można, wiadomo, bajki nawet na ten temat napisać. Czyścimy laminat. Teraz mam podgląd na lewym monitorze, więc bardziej się gapię tam, wy tak widzicie, nie? No dobra. I co możemy teraz zrobić? Możemy puścić zasilanie bez KBC, bo pytanie, czy na KBC jest 3 V. To jest dosyć istotne w tym wszystkim. Podczerwień. Ile to jest? 40 stopni. To jest spoko. Podpinamy zasilanie. I puszczamy prąd. I co się dzieje? Płyta nie pobiera żadnego prądu. No okej, no dobra. To nie mówi, że jest źle, ale czy dobrze? Sprawdźmy, czy będziemy mieli zasilanie KBC, bo KBC zawsze musi być zasilane. Kiedy płyta dostaje ten pierwszy prąd, zasilanie, KBC musi się uruchomić. Ten regulator liniowy z przetwornicy 3 V zawsze leci na KBC, więc teraz tak. Szukamy ujęcia. To jest nasz KBC na prawym. W sumie mogłem to inaczej zrobić. Czekajcie. O, zwiększmy sobie pyk. I gdzie przy KBC jest zasilanie? O to chodzi. Jest +3 VLP, czyli na tej cewce LB1 powinno być w tym momencie 3 V, a miałem rezystancję 7 ohmów. No tak, 7 ohmów. Też mogłem inaczej zrobić. Mogłem bez podawania zasilania zmierzyć miernikiem, czy po wylutowaniu KBC jest 7 ohmów, czy urosło, więc no dobra, odpinam zasilanie i patrzymy, czy faktycznie tak będzie.
Bo jak mierzyłem właśnie wtedy względem masy, na tej cewce było 7 ohmów, a jak jest teraz? 23 kiloohmy, więc jest bardzo dobrze. Teraz możemy zrobić to, co pierwotnie, czyli pomiar napięcia. Czy mamy 3 V? Musimy mieć 3,2, widzicie to? Czyli na LB1 mamy 3,3 V, czyli zasilanie kabeca. Teraz potrzebujemy układ kabeców NE9022QD. Mam gdzieś kilka na płytach, więc czekajcie, przygotowałem tu sobie jakieś płyty. O, to nie to. To jest jedna płyta z Acera. O, i bardzo dobrze. I to jest właśnie taki układ. KB9022QD. Widzicie? Mam jeszcze chyba jedną. Kolejna płyta z Acera. Tak myślę, że Acera. LAF841P. To jest oznaczenie acerowskie, więc spoko. To jest płyta po jakimś delikatnym zalaniu. Ale KBC też jest KB9022QD. Ściągamy dupka, także nagrzejemy go. I pytanie, czy KBC co zrobi? Czy się włączy? Czy no, wykona program? Bo chodzi o to, że KBC jest zaprogramowane odpowiednim wsadem. Może będzie kompatybilny i ruszy laptop, więc kto wie. Dobra, ujęcie od góry. I topnik. Musimy podłożyć czarną gumę, bo te maty niebieskie, niestety od nagrzewania hoterem, no niestety zmieniają kolor, wyginają się, pracują. Nie jest fajnie. 21 minut nagrywam, o kurde. Dobra, dawaj Spox, grzejemy. Zooma wam zrobię. Jak wylutować KBC bezpiecznie? Ja zawsze robię okrągliste ruchy. Trochę jeden bok grzeję, o w ten sposób, potem drugi. Ta płyta to jest dawca, prawda, więc elementy pozostałe na tej płycie średnio mnie nie interesuje, aczkolwiek złączę klawiatury, żeby nie było, zakleję kaptonem, czekajcie. Bo jednak może się okazać, że w przyszłości ja będę potrzebował takiego złącza klawiatury, a nie chcę sobie później pluć w brodę, więc kaptonem zakleję i zobaczymy, czy kapton pomoże, czy nie. Da radę kapton, czy nie? O, mniej więcej tak i tam zaraz odetniemy. Skalpel masz, Spox, czy nie masz? No, masz. Spox, gdzie jest skalpel? Nie ma. No to nic, tak odetniemy. Pyk, może jeszcze w tą stronę. Teoretycznie nie stopi się. Jak będzie, zaraz zobaczymy. I grzejemy. Nadmuch zwiększamy. Okrągliste ruchy i lecimy. Łapię za jedną nóżkę. No i poszło. A jak nasze gniazdo? Przytopiło się czy nie? Przeżyło? Ty, no kurde. Kapton zadziałał. Magia kina. Opłaciło się nakleić kapton. Seryjnie. Pięknie. Teraz co? KBC. KBC już zdemontowane. Aparat nie chce ostrzyć na KBC. Chyba nie lubi tego N. Ale nie musi lubić, nie? Płyta główna. No i trzeba wypozycjonować dupka. Gdzie jest pierwszy pin? 128 jest w tym miejscu, czyli pierwszy pin. Na KBC mamy dwie kropki. Słuchajcie, to jest właśnie taka kwestia. To jest błąd, który popełniłem N razy. KBC ma dwie kropki. Mniejszą i większą. Ta mniejsza kropka to jest jedynka. To jest pin numer 1. Wiele razy odwrotnie wlutowałem. Zagapiłem się po prostu. Później włączasz sprzęt i on nie trybi. Na szczęście nawet od odwrotnie wlutowanego kabeca rzadko pali kabeca, więc nawet jak się popełni ten błąd, no to umówmy się, że o jak tnie, przycięło znowu coś, znowu zaczyna się ten festiwal. Dlaczego?
Dlaczego? Ale cóż, zastanawiam się, czy właśnie nie zainwestować w jakąś lepszą kartę graficzną. Teraz jest RTX 3060. No i są czasami te lagi z uwagi na rozdzielczość 4K, 60 klatek, to wszystko na styk chodzi, więc nie wiem, czy nie pójść po jakiegoś RTX-a 4070, dajmy na to. Musiałbym dostać na testy coś takiego. Jakbym zobaczył, że to faktycznie działa, no to wtedy bierzemy go, panie. Teraz tak, lutujemy, najlepiej tak mówię, po 2 piny. Z jednej strony, z drugiej. No i tak go przesunę. Także pozycjonowanie kabeca, każdy ma swoje techniki, nie? Ale z tym zawsze schodzi. Jak krzywo wypozycjonujesz, to jest problem. Teraz tak, trzymając paluchem od góry, lutujemy piny, pady lutownicze. Chociaż 2 złapać. Już będzie wtedy lepiej. Siedzi. Jakkolwiek go złapałem. Teraz topnik dookoła i polecimy minifalą. Come on. Ważne, żeby tych pinów nie podotykać, żeby ich nie pozaginać. Wielokrotnie strzykawką z topnikiem zahaczyłem o piny od kabeca. I co zrobiłem? Zagiąłem piny. Później prostowanie. A to do najlepszych, najprzyjemniejszych zadań nie należy, słuchajcie. No i co? Teraz cyna. Chodź tu, kurde. No. Ciekawe, jaki ten film będzie miał watch time. Ja sobie później sprawdzę, bo pisaliście, no wiele osób pisało, nie przycinaj filmów, nie używaj pauzy, więc to będzie taki test. Zobaczymy, jaka jest oglądalność materiału nieciętego. Bo tam, jeżeli chodzi o wyświetlenia, to tam inna para kaloszy. To mimo wszystko zawsze robi tytuł, miniatura. Te dwie składowe robią robotę na wstępie, nie? A potem dopiero widz decyduje, czy on chce to oglądać, czy nie. Czy to będzie ciekawe, czy nie. I zobaczcie w ogóle, jak pięknie prowadzi się minifala od JCB. JCB? Oj, bo mi płyta zaraz poleci z box. Co ty się tu rozbijasz? Gościu, spokojnie. Poniedziałek jeszcze go trzyma. Więc pyk, przykładamy i lecimy. To jest rewelacja tak naprawdę. Minifala od JBC. JBC, tak. Są jeszcze te kołparki JCB. Myli mi się czasami. Jak mamy zwarcie na pinach, ja to często dokładam właśnie więcej topnika. Przykładam minifalę. Tak jak tutaj jest cyna, macie zwarcie na 3 pinach. Patrzcie, dokładam topnik jeszcze. Czyszczę grot w czyściku i przykładam. Jest spora szansa, że ta cyna właśnie wskoczy w strukturę grota. O, i poszło, nie? Jeszcze inspekcja naoczna. Z tej strony mamy zwarcie. I z lutowaniem KBC to też, no niestety, ale no trzeba to powiedzieć. Wiecie, ze 100 razy zdarzyło mi się lekko, gdzie wlutowałem KBC i pomiędzy pinami było zwarcie. Nie zauważyłem go, pomimo że robiłem to pod mikroskopem. Nie zauważyłem go. Ale to też wynikało z tego, że miałem w dawnych latach gorsze groty i nie tak cyna się prowadziła jak trzeba. To wpływało na tą robotę. Ok. Ostrość jakoś tam ogarnięta. Teraz myjemy układ, czyli szczoteczka. Szczoteczka. Gdzie jest szczotka? No, zgubiłeś. Zgubiłeś szczotkę. Tu jest. I myjemy pozostałości topnika. Dawaj. Szmatka do tego. No i zobaczymy. Może już zapali ten laptop, kto wie.
taki scenariusz, gdzie właśnie pali się KBC, charger. No, jest to scenariusz mało realny, ale prawdziwy. Ogólnie zauważyłem, że te chargery firmy Intersil, one są bardzo, bardzo czułe. Nie wiem, jak to jest zrobione, ale faktycznie wszelkie zalania tych układów wpływają na to, że one lubią szybko się wysypywać. Można na koniec poderem dogrzać piny. Jak chcecie zrobić, żeby to lutowanie tego chargera było jeszcze ładniejsze, to po prostu poderem nagrzewamy. Ej, ta dioda uciekła. No spoks. Była dioda, nie ma diody. I to jest coś, o czym parę razy mówiłem, że zbyt duży nadmuch używany podczas napraw płyty głównej prowadzi do czego? Do problemów. No i teraz, panie serwisancie, gdzieś ty to dał? Ta dioda DB2 uciekła. Ciekawe, gdzie ją wywiało. No nie, o jest. Grunt to odnaleźć zgubę. Ała, gorąco to wszystko jeszcze jest. Chodź tutaj, Franco. No dobra. Także zaraz ją zalutujemy. I może będzie dobrze. Więc kurde. Co my tu mamy? DB2 na schemacie sobie sprawdźmy. Gdzie to w ogóle jest? W tą stronę jest kierunek przewodzenia i te sprawy. No i a gdzie jest DB3 w ogóle? DB3. A DB1 jest tutaj, tak? Poczekajcie, bo muszę sobie to poszukać. Szukamy. Dobra. Tu sprawdzam. Muszę sobie sprawdzić, żeby nie pomylić się. Te diody też wielokrotnie w złe strony lutowałem. To jest po prostu śmiech przez łzy. No ale co zrobić? Ostrości nie mam. Gdzie są paski na diodzie? O, tutaj są te paski. Dobra. W tą stronę ta dioda ma być. Tak mi mówi schemat. Może się nie pomylę tym razem. Ale lutujemy. Chodź. Nagrzewamy cię. Come on. O. To jest właśnie wtedy, kiedy chcesz zrobić za dobrze. Chciałem wam pokazać technikę, kiedy te lutowane piny są jeszcze ładniejsze. Ok, to nie jest głupie, tylko nadmuch był za mocny. No i koniec końców robi się z tego miszmasz. Czyścimy laminat. No i wygląda to całkiem przyzwoicie. Przy czym te pozostałości topnika zawsze w tych szczelinach zostają. Ciężko się z tego wyzbyć, więc to już jest taka, wiadomo, kosmetyka. Ale lubię doprowadzić do tego stanu, że to wygląda tak, żebym się tego nie musiał wstydzić. Teraz wszystko jest jeszcze delikatnie pokryte topnikiem i ostatnie szlify. No i pytanie, będzie ktoś chciał oglądać takie coś, czy nie? No bo równie dobrze mogłem tylko pokazać lutowanie KBC, robię pauzę, cyk i robimy już ujęcie kiedy odpalamy laptopa i czy on w ogóle ma rację, by tu odpalić. Więc ten materiał zadecyduje, czy faktycznie jest sens właśnie takie pitu, gdzie to będzie trwało właśnie 50 minut, a nie 20. Ten materiał końcowy. Więc proszę Was o jedno, napiszcie mi komentarz, bo
Początkowo ten kanał miał być na takie głupie rzeczy, zmieniło się to później na to, żeby nagrywać rzeczy bez przycięcia. Dopiero ostatnio, po 3 latach bawienia się OBS-em, odkryłem funkcję pauzy, Eurekę normalnie odkryłem. No i kurde, no i teraz pytanie, co dalej, nie? Ok, teraz tak, podłączamy zasilanie, zobaczymy. Płyta gorąca. A co tu na lewym ekranie powinno być? A, płyta główna, to jest taki zoom duży. No dobra. Podepnijmy zasilanie. Sprawdzimy, co się stanie. Co się stanie, panie Stefanie? Płyta pobiera 9 mA, 8. No nie jest źle. Nie jest źle. Nie jest to przynajmniej te 22. KBC zmienione. W takim układzie teraz sprawdźmy, czy jest B+. Musi być moim zdaniem, no ale skoro wcześniej był, to teraz też będzie. Jest 20 V? Jest. Co z zasilaniem KBC? Czy dalej jest obecne? 3,3 V? Jest. Teraz musimy uruchomić płytę z włącznika, więc znajdźmy sobie pin od włączenia. Czekajcie. Pierwszy pin na złączu klawiatury. Tak jest. Czyli mostkujemy pierwszy z drugim i to jest sygnał włącz się. Tak w skrócie. No dobra. A to jeszcze ujęcie na prąd. Blat. Blat? Nie to. Podczerwień. No to zobaczymy. Spróbujemy zrobić mostek na tych pinach. Zatrybi czy nie? Jak myślicie? 3, 2, 1. Go. No i co? Albo źle złączyłem, albo KBC trzeba zaprogramować, niestety. No kurde nie. No nie. Niestety. Prawdopodobnie KBC trzeba zaprogramować odpowiednim wsadem. Bez tego laptop nie ruszy. Niestety, no Ene tak mają, że bez tego programowania jest kuku. Na włączniku jest 3,3 V. Można sobie sprawdzić miernikiem, czy jak robię mostek, to czy to napięcie spada. To w tym momencie sobie zrobimy tak i tak. No dawaj spok. Spoks. No zwieraj to. No, spadło do zera na chwilę. Lipa. Teraz będę zmuszony użyć pierwszej pauzy, bo trzeba odpalić, trzeba zrobić kolejne rzeczy. Trzeba odczytać BIOS. Dobra, tego jeszcze nie będę ciął. Czyli tak, zasilanie zabieramy. Cyk. Potrzebujemy dobrać się do BIOSu. BIOS jest przy moście. BIOS musimy wylutować, z niego wydobyć wsad do KBC i KBC musimy zaprogramować, więc ten BIOS, bo tutaj są dwie kości. Ten BIOS zapewne jest do karty graficznej, a ten obok mostu to jest główny main BIOS. Termopensetą pyk, ściągamy dupka. Dobra. Teraz tak, SWOT. SWOT prawdę ci powie. Chodź Spox, bez przycinania. Musimy włożyć kość do adaptera. Bach. Zapinamy. Przydałoby się teraz co? Odpalić aplikację do SWODa. Więc to sobie odpalimy na tym monitorze. Bach. O, może tak, to zminimalizuję, żebyście widzieli. Read. Bach. Albo wykryje kość, albo nie. Wykryło. Bardzo fajnie. I klikamy Read. W międzyczasie odpalę program pana Andrzeja. UBT. Universal BIOS Tool. W międzyczasie co dalej? Acer. Dobra, BIOS sobie zapiszę. Czekajcie. Save. Save. O. Jego wrzucimy na razie tutaj. Nowy. Enter. Zapisz. I do programu pana Andrzeja przerzucę BIOS. Przy czym schowam, słuchajcie,
wszelkie pliki, bo tam będzie klucz licencyjny, to nie będę Wam tego pokazywał, bo to jest na żywo, nie będę tego potem edytował, a to nie o to chodzi. Więc teraz tak, gdzie jest ten BIOS? BIOS musimy wczytać. Odczytane, nowy i przeciągamy. Zobaczymy, czy program pana Andrzeja w ogóle ogarnie BIOS. Tak, wykrył BIOS, klikam Yes. Chwilę to potrwa i on z BIOSu wyciągnie EC, jeśli będzie się dało, wygeneruje nowy czysty plik do wgrania do main, no i ten dodatkowy do KBC. Potem jeszcze adapter KBC, programowanie po złączu klawiatury. To będzie trwało. To będzie trwało. Za ten czas to ja mogę szukać już. Powiem Wam, dawno nie programowałem KBC po złączu klawiatury, ale może się uda. Może nie będzie tak źle. Nawet nie wiem, gdzie mam te tasiemki wszystkie. Centralnie. Nie wiem. No i co, mamy wsad do KBC. Słuchajcie, mamy wsad do KBC. Mogę Wam pokazać, o to, patrzcie. Jest output i wchodząc w output mamy SWOT 4 odczyt data i to jest main BIOS, który zajmuje 16 MB, a drugi plik jest KBC rep coś tam, nie? Więc mogę odpalić jeszcze dodatkowo nie to. Przerzucamy plik z KBC-em tutaj. Jest ene, haru, bla bla bla. To musimy wgrać do kości. To jest punkt wyjścia. No dobra. Teraz przystosowanie wszystkiego, bo żeby odczytać właśnie KBC poprzez złącze klawiatury, to nie jest takie hop-siup. Trzeba mieć SWODa najlepiej. Do tego SWODa jest dodatkowo adapter, który wpinamy tu, tasiemka i łączymy. W SWODzie musimy uruchomić, właśnie. To się tak wydaje, ale patrzcie. Wchodzimy teraz tak, do SWODa, wybieramy, to jest KBC ene, Bach, tutaj setup, select to w sumie nie, bo trzeba pobrać, że tak powiem, nie wsad, tylko config do danej płyty głównej, czyli online database, łączymy się z bazą danych, connect to server, Bach i ta płyta miała oznaczenie, proszę ja Was, LAH431 i tutaj możemy sobie wpisać LA-H431, no i na szczęście jest config, bo jakby go nie było, to jest do dupy. I klikamy na download, a nie widać tego, download, pyk. Dobra, to zamykamy. I teraz setup, select i wybieramy LA-H43, pyk. I pokazuje nam w tym momencie, jakiej taśmy używamy, z jakim rastrem i tak dalej. Czyli 1 mm szerokości taśma i złącze 28-pinowe, czyli w sumie to. Nawet będzie to pasowało. I teraz jest myk taki, że wszystko w zależności od tego, jak jest konfig skonfigurowany, albo podpinasz taśmę w tą stronę, albo w tą. To jest trochę zabawy. Zobaczymy. Dobra, nie będę przycinał tego. Ciekawe, czy się uda. Bo to nie zawsze się udaje. Teoretycznie powinniśmy teraz zrobić tak. To podpinamy do złącza klawiatury. Nie wiem, czy to siedzi już, czy nie. Chyba siedzi. Dobra, zapinamy złączkę. Mamy to. A jeszcze potrzebujemy kabel USB do masy. Bo w kontrolerze tym od klawiatury w SWODzie nie ma masy. Teraz tak. Odpinamy, cyk. Dawno nie bawiłem się w te tasiemki. No bo dlaczego? SWOD trójka mój się zepsuł, jego programowanie kabeców, więc no nie robiłem tego. Po prostu wolałem już później zamówić bezpośrednio od Adama z Kocham Basie zaprogramowany KBC i tyle. Dobra, to jest podłączone. Tu do pierwszego pina, tam jest jak jest.
No i idziemy na prawy pulpit. Prawy pulpit, a jeszcze masa, właśnie, masa, słuchajcie. Masę podpinamy do USB w płycie głównej, jeszcze Wam pokażę. I dodatkowo tu kabelek USB i do złącza tutaj, do USB mikro. Dobra, i teraz tak, select, warning, motherboard must be unpowered, czyli nie może być teraz podłączone zasilanie do płyty głównej. No spoko, klikamy OK. No i on sprawdza, czy mamy podłączenie do tego kabeca. I zobaczcie, check pin false, jest do dupy, nie widzi go. No i coś jest nie halo. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Trzeba tu szukać winowajcy. Jeszcze raz ponów próbę. Nie, check pin false. No niedobrze. No i dlaczego tak jest? Cosik jest nie halo. Ja w takim wypadku, wiecie co robię? Jak kiedyś bawiłem się właśnie w te programowanie kabeców, to biorę miernik w łapę i sprawdzam, czy pin pierwszy złącza klawiatury, to jest pin pierwszy złącza tego, więc pipczak i sprawdzamy, czy jest przejście. No i nie ma przejścia. Może źle zapiąłem tasiemkę. Albo jest inna opcja, tą taśmę trzeba odwrotnie podłączyć, bo już nieraz tak było, że to mnie robiło w balona po prostu. Więc czekajcie, muszę ten przewód sobie wyciągnąć. O. Pytanie, co zrobiłem źle? Jakoś tak słabo wchodzi ta taśma. No ale kto wie. Poszukajmy, może będzie lepiej. I w przypadku właśnie serwisowania, to na sucho wszystko fajnie wygląda, a kiedy jest ten materiał niecięty, no to nagle okazuje się, że nie wszystko jest takie złote, jakby się świeciło, nie? No i dobra. Nie mamy... A, nie pokazuję Wam tego. Pokazuję, dobra. Nie mamy przejścia z tasiemki do adaptera. To teraz tak. Podepnę tą tasiemkę do góry nogami. O. I zobaczymy. Bo coś czuję, że to o to chodzi. I szukamy. O, jest przejście, słyszycie? Sprawdzam teraz połączenie tego pierwszego pina z tym. I dopiero teraz jest przejście. I ostatni z tej. No i gitara. Może będzie dobrze. No to w takim układzie idziemy na podgląd pulpitu i klikamy jeszcze raz ponów próbę. Jest, check pins OK. Widzicie? Świeci się to na zielono, czyli jest już dobrze. Teoretycznie. Jest jeszcze informacja spraw, czy jest uziemienie podłączone, GND. OK, dobra. Teraz podłączamy zasilanie płyty głównej, bo bez tego nie zaprogramujemy kabeca. Mam nadzieję, że nic się nie zwali. O, płyta pobiera 67 mA teraz. Niedobrze. Klikamy Read ID. O, i wykryło. Kurde. Często, gęsto to nie działa tak fajnie jak teraz. Wykryło nam wsad 128 i to. Dobra, klikamy Erase i RIS i zobaczymy, czy pójdzie. Patrzcie, idzie. 100%. Erase OK. Jeszcze kliknijmy Blank Check i on sprawdza w tym momencie, czy faktycznie jest wyzerowany wsad tego kabeca. No i jest czysty, super. Dobra, klikamy Open. Nasz nowy 128 kg. Wczytujemy ten plik. No i klikamy Write. Na szczęście programowanie kabeców jest szybkie, jeśli połączenie już ustanowimy, bo to jest tylko 128 KB, więc umówmy się, nie trwa to wieczności. Zresztą widać tu po procentach, jak one zapieprzają. 80, 90. Start Verify. On teraz robi odczyt ponowny kabeca i porówna to z plikiem. O nie, Verify False. No ty Franco. Miałem mówić fajnie, działa, jest git, jednak nie jest git. Dobra, jeszcze raz kliknijmy Read ID. No i kliknijmy może Write. Usuwa go. No i znowu, widzieliście? I to jest właśnie kwintesencja wszystkiego. Pokazało, że zapisało kabeca, ale już weryfikacja false. Ale jest szansa, że on się zapisał.
Nawet jak teraz wyskoczy błąd, spróbuję płytę uruchomić. Mam nadzieję, że ruszy. Jest jeszcze inny temat. Jest szansa, że ten układ KBC jest strzelony. I to też wpływa na to, że jest różnie, nie? No dobra. Verify false, no ale odłączmy swoda. OK. I teraz spróbujemy uruchomić sprzęt. Mostkując pierwszy i drugi pin. No i coś dziwnego, patrzcie. Prąd jaki jest pobierany? 0,06, dobra, 6 mA. No i próbujemy. Ruszy czy nie ruszy? 3, 2, 1, go. Nie, nie rusza. O ty Franco. How dare you? How dare you? O! 25 mA pobiera. Kurde. Czyli zareagował na zmasowanie, ale nie startuje. A, dobra. Czego teraz brakuje? Wiecie czego? Bo ja się zagadałem. BIOSa nie wlutowałem do płyty. Znowu, again. Także BIOS jest w podstawce, więc jest szansa, że zaraz jak ten BIOS zalutujemy, to kurde płyta wstanie. Tak to jest, jak się nagrywa te materiały, to człowiek skupia się już na czymś centralnie, a potem nagle zapominasz, że no hello, tutaj było jeszcze do zrobienia to i to, nie? No ale widzicie, jak to wygląda w praktyce. To tak jakbyśmy live'a w tym momencie oglądali. Tylko że nie czytam donate'ów, nie odnoszę się do sytuacji, gdzie nie zadajecie pytań na żywo. Wszystko ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. Teraz co? Szybko przykładam cynę. Zbieramy. Pyk. I BIOS. BIOS trzeba wlutować w dobrym kierunku. A ty acerze. Ty niedobry acerze. Przemyjmy ten topnik. Właśnie jak mamy PCC 15, on o wiele lepiej właśnie radzi sobie z takim brudniejszym, ciemniejszym topnikiem. Przecierasz delikatnie, pach, pach, pach. Wszystko wchodzi w patyczek. No i jest laminat dobry, nie? Ładny, czysty, piękny. Dobra, to złącze klawiatury już możemy sobie darować. Ja to odepnę. Pyk. Spadaj z tym. Powiem wam, że odzwyczaiłem się od nagrywania filmów bez pauzy, bo mimo wszystko dla mnie lepszy komfort to pauzować. Bo nawet czasami jakbym chciał się zastanowić, nie? Co, z czym, jak. Tutaj nie ma momentu, kiedy będzie pauza. Mówiłem, że nie zapauzuję. Znaczy zakładałem, że przy programowaniu KBC zrobię pauzę, no ale trudno. Nie zrobiłem i widzieliście, no nawet poszło, a nie zawsze idzie. Teraz tak, trochę cyny Spox dodaj, bo jak jest za mało cyny, to wtedy to nie łapie. O. I tą kość możemy sobie zalutować powoli. Pyk. Ten mały grocik od rączki T210, on sobie idealnie radzi w wielu różnych sytuacjach. O. Dobra. I teraz myjemy. I kurde, może z tej mąki będzie chleb. Ja już się cieszę. Jestem też głodny. Nie mogę się doczekać, aż przyjmę coś dającego kalorie. Ale czego się nie robi do zakończenia naprawy. Ok, teraz znowu oddalamy perspektywę, podłączamy zasilanie. Jaki prąd pobiera płyta? 0,00. W acerach często tak się zdarzało, że faktycznie płyty nie pobierały niczego, żadnego prądu, dopóki go nie odpaliłaś. Próbujemy, masujemy 1 i 2. No i co? 8 mA pobiera. No nie gadaj, że nie działa. No nie.
No nie. How dare you? No nie. Patrz, nie działa. Nie działa. No nie. No weź. Gościu. Jeszcze raz patrzę. 25 mA pobierał, spadło na 8. No i w tym momencie jest opcja, że przez to, że się KBC nie zaprogramował odpowiednio, no to kurde, jest jak jest, bo verify było false. No, niedobrze. Dobra, w takim układzie szybko wylutuję KBC z drugiej płyty. No i jeszcze tutaj szybki wlot robię i program. Ale tak nie powinno być. Oho, wykryło temperaturę. Grzeje. Spoko, mam KBC. O nie, spoks, nie tak. O, jaki ciepły KBC, widzieliście? 140 stopni, termowizja szaleje. 128, jeszcze szaleje. W takim układzie możecie sobie popatrzeć. Teraz już będzie temperatura niższa, jak temperatura fajnie spada. Płynnie to robi. Ja za ten czas szybko wylutuję drugie KBC, żeby nie przedłużać. Więc dajcie mi chwilę. Kurde, tak ładnie wlutowałem. I cóż poradzić, tak bywa, nie? Ja, może ta dioda powinna być w drugą stronę. Z moim darem to wszystko możliwe. Nie, no ale raczej dobrze. Dawaj, ściągaj. Pyk. To KBC zabieramy, lutujemy drugi układ. Postaram się go wlutować hoterem. Nie lubię tej techniki, ale nie powiem, że nie używam jej nigdy. Więc teraz będzie taka wyższa szkoła jazdy, bo ciężko jest go wypozycjonować. Więc próbujemy. Dawaj. Tutaj jest już ciężej, wiecie? Niech to złapie. Dawaj, stygnij, synka, dawaj. Ok, teraz dolejemy topnika. No i próbujemy. Grzejemy. Okrągliste ruchy. Docisnę go od góry. Myślę, że to da radę. 58 minut nagrywania. Człowiek widzi i nie wierzy. Tyle zabawy z jednym laptopem. No ale cóż. Zwarć nie ma. Sprawdźmy. Sprawdź Spox. Nic takiego nie widać. Przemyjmy szybko. Dobra. Tu jeszcze płyta jest strasznie gorąca, powiem wam, wiecie? Jest za gorąca na to, żeby ją móc podłączać do zasilania. Nie chcę, żeby się coś zjarało, bo to jest problem. No i ciekawe, co z tego wyjdzie. Ale już myślałem, że ruszy. Centralnie tak na
90%. Mówię, kurde, no lutujemy BIOS, będzie dobrze. W sumie może z tym kabecem ta płyta się od razu odpali. Nie będę próbował jej programować, tylko spróbuję ją uruchomić elektrycznie. Chyba że po prostu na tej płycie coś jest jeszcze spalonego, o czym ja nie wiem. No i tyle. Tak może być. Skąd masz wiedzieć, jak nie wiesz, nie? Wszystko się tu mogło zadziać. Skoro charger spalony, KBC spalone. Nie wiem. Dobra, podłączmy sobie zasilanie. Płyta jeszcze będzie trochę ciepła. 40 stopni. Już schodzi z niej. Można ją delikatnie dmuchnąć, żeby nie było. Już jest lepiej. No i zasilanko. Kamar. Zasilanie podłączamy. Pyk. I puszczamy prąd. Ej, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Coś nie działa. Coś nie działa, Spox. No nie. Cały czas pulsuje cewka od 3V. Widzicie to? Jak na złość. Dlaczego? 3,2 jest stałe na KBC-u, ale jest szansa, że oprogramowanie tego KBC jest kurde tak ustawione, że ona chce może się włączyć. Ciężko powiedzieć. 5V jest obecne na płycie, 3V nie. Nie podoba mi się to. Centralnie ten stan rzeczy mi się w ogóle nie podoba. Zaczynam głupieć. Na KBC tutaj 3V jest. No nic, spróbujemy go zaprogramować. Jest szansa, że też jest walnięty układ. Ja wiem, że zaraz ktoś napisze, dlaczego nie wlutowałeś nowego KBC? Bo go nie mam przy sobie. Jakbym go miał, to bym to zrobił. Chociaż może i mam. Ale z tymi układami no różnie bywa. Nawet to, co lutujesz, często było uszkodzone. Które jest rzekomo nowe. Bo to jest też słowo klucz, nie? Podpinamy tasiemkę. No i mam nadzieję, że mi swoda nie spali. Teraz to się zaczynam bać. Centralnie. Tego się już boję. Chodź tu. O, właśnie, maleńki. Chodź, 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 chodź. Dobra, idziemy na ujęcie na prawą stronę. Tutaj, jak widzieliście, nic sensownego się nie zadziało. Wybieramy N. Wybieramy Select Motherboard. Jeszcze raz musimy to przeklikać. Tam było 4, 3, 1, coś tam. Pyk. Kabel od uziemienia. Gdzie on jest? No. Gdzie ja go dałem? Tu jest, dobra. Tu jest, podepnij, Spox. Skup się. I dajemy. Pyk. A, jeden pin nie łączy, patrzcie. Jeden pin. Jakim sposobem? Jakim sposobem to nie łączy? O, teraz łączy. Może pod tym kątem będzie dobrze. Dobra, to please check, OK. I teraz podpinamy zasilanie. Prąd pobierany przez płytę 67 mA, słuchajcie. Więc tak, wykryło KBC, jest gitara i wybieramy Open, jeszcze raz wsad do KBC, otwórz i write. Zobaczymy. Blank check.
Mam nadzieję, że ruszy. No dawaj, writing 26 czerwca. No come on. Tu się robi gorąco. Ja jestem głodny. Start verify, no. Idź. Come on. Patrz. Idzie. Verify OK. O! Dobrze jest lepiej. I patrzcie to. Prąd pobierany przez płytę 8 mA. Już nie tyka, nie skacze. Więc możliwe, że faktycznie wsad. To jest tak. Nadzieja umiera ostatnia. Za chwilę sprawdzimy, jak będzie. Podłączyłem zasilanie. Pryta. Napiłby się. Płyta, jeju. Nie pobiera nic. Próbujemy włączyć. 3, 2, 1, go. Nie gada. Nie gada. Przegrałem. Spox, przegrałeś. KBC zaprogramowany, płyta nie gada. No nie mów tego, no. 25 mA i koniec. 24. I cześć. Widzicie to? Kurde. Nie gada. Niedobrze. No ale jaja. Nie tego się spodziewałem. Ten odbłysk świetlny to jest... Dobra. KBC zaprogramowane. BIOS w dobrą stronę wlutowany. No niestety, Spoxie, twoje działania nie przyniosły zamierzonego efektu, więc jest słabo. BIOS ma 3,3, cewka od 3V wstaje, czyli KBC budzi przetwornicę. 1,8 na zasilaniu też się pojawiało. No kurde. Bez takich. Smuteczek. No dobra, nie wymyślę nic. Nie teraz, innym razem. Kończę na dzisiaj. Jak się materiał podobał, łapa w górę. Jak nie, to nie. Łapa w dół. Napisz komentarz. Do następnego. Cześć, hej.